Ciemność pod wierzbami dodała jej otuchy. Tutaj, w połowie drogi do rzeki, Tali nie słyszała już odgłosów poważnego alarmu przeciwpożarowego w centrum miasta. Widziała jednak oznaki zorganizowanych poszukiwań. W powietrzu krążyło więcej lotowozów niż zwykle, a rzeka jaśniała niepokojąco w mroku. Może to tylko zbieg okoliczności, ale zapewne nie. Ostrożnie skradała się między drzewami. Było późno, nigdy wcześniej z Perisem nie zostawali tak długo w mieście Nowych Ślicznych. W ogrodach rozkoszy przebywało więcej osób, zwłaszcza w ciemniejszych miejscach. Teraz, kiedy podniecenie towarzyszące ucieczce minęło, Tali zaczynała rozumieć, jak głupi był to pomysł. Oczywiście, że Peris nie miał już blizny. Kiedy się skaleczyli i złączyli dłonie, użyli zwykłego scyzoryka. Lekarze podczas operacji posługiwali się znacznie ostrzejszymi i większymi nożami. Oskrobywali człowieka do żywego ciała, tak by mogła mu wyrosnąć zupełnie nowa, nieskazitelna skóra. Ślady starych wypadków, złego odżywiania i chorób dziecięcych znikały bez śladu. Nowy początek. Lecz Tali zepsuła nowy początek Perisa. Zjawiła się u niego niczym natrętny, niechciany malec i pozostawiła z paskudnym smakiem brzydoty w ustach, nie wspominając już o błocie na eleganckim stroju. Miała nadzieję, że znalazł w szafie inną, czystą kamizelkę. Przynajmniej jednak nie sprawiał wrażenia zbyt poirytowanego. Powiedział, że znów będą najlepszymi przyjaciółmi, na zawsze, kiedy tylko stanie się śliczna. Ale to, jak patrzył na jej twarz... Może dlatego właśnie brzydcy i śliczni żyli osobno. To musi być straszne ujrzeć brzydką twarz, gdy cały czas otaczają cię tak piękni ludzie. A jeśli zniszczyła dziś wszystko i Peris już zawsze, nawet po operacji, będzie widział ją taką, lekko zazujące oczy, niesforne, kędzierzawe włosy? W górze przemknął lotowóz. Tali przykucnęła. Pewnie zresztą i tak dziś ją złapią i nigdy nie stanie się śliczna. Zasłużyła sobie. Czemu była taka głupia? Przypomniała sobie w duchu złożoną Perisowi obietnicę. Nie złapią jej. Musi stać się śliczna. Dla niego. Kącikiem oka dostrzegła jakieś światło. Przykucnęła jeszcze niżej i zerknęła przez liście wierzby płaczącej. W parku była jedna z opiekunek. Średnia śliczna, nie nowa. W blasku ognia widziała wyraźnie efekty drugiej operacji. Szerokie ramiona i stanowczą szczękę, ostry nos, wydatne kości policzkowe. Kobietę otaczała aura tego samego niekwestionowanego autorytetu, jak nauczycieli Tali w Brzydalowie. Tali przełknęła ślinę. Nowi śliczni mieli własnych opiekunów. Istniał tylko jeden powód, dla którego średnia śliczna przebywała tu, w mieście. Opiekunowie szukali kogoś i bardzo poważnie podchodzili do swego zadania. Kobieta oświetliła parkę siedzącą na ławce. Wystarczył jej moment, by potwierdzić, że są śliczni. Oboje podskoczyli, opiekunka jednak zaśmiała się i przeprosiła. Tali usłyszała jej niski, władczy głos i ujrzała, jak nowi śliczni odprężają się. Skoro powiedziała, że wszystko jest w porządku, to tak być musiało. Poczuła, że sama pragnie się ujawnić, zdać na mądrą łaskę opiekunki. Gdyby tylko wyjaśniła, opiekunka zrozumiałaby i wszystko naprawiła. Średni śliczni zawsze wiedzieli, co robić. Ale obiecała Perisowi. Cofnęła się w cień, próbując zignorować straszne uczucie, że jest szpiegiem, intruzem i że powinna poddać się władzy tej kobiety. Zaczęła skradać się przez zarośla najszybciej, jak umiała. W pobliżu rzeki usłyszała przed sobą hałas. Na tle jasnych, rzecznych świateł dostrzegła ciemną sylwetkę. Nie była to para, lecz samotna postać w mroku. Z pewnością to opiekun czekający na nią w zaroślach. Nie śmiała nawet oddychać. Zastygła w bezruchu, wspierając cały ciężar ciała na jednym kolanie i jednej zabłoconej dłoni. Jak dotąd opiekun jej nie dostrzegł. Jeśli Tali odczeka dość długo, może sobie pójdzie. Czekała bez ruchu. Kolejne minuty ciągnęły się bez końca. Postać nawet nie drgnęła. Musieli wiedzieć, że ogrody to jedyne bezpieczne wyjście z miasta Nowych Ślicznych. Ręka Tali zaczęła drżeć. Mięśnie zmuszone do bezruchu protestowały coraz bardziej. Nie śmiała jednak podeprzeć się drugą. Nawet trzask gałązki by ją zdradził. Czekała, aż w końcu wszystkie mięśnie zaczęły krzyczeć z bólu. Może postać to jedynie złudzenie, może tylko ją sobie wyobraziła. Zamrugała, próbując sprawić, by opiekun zniknął. On jednak wciąż tam był, wyraźnie widoczny na tle falującej, migotliwej wody. Gałązka trzasnęła pod kolanem. Obolałe mięśnie Tali w końcu nie wytrzymały. Lecz postać nadal się nie poruszyła. Z pewnością ją usłyszała. Opiekun najwyraźniej czekał, aż sama się podda.
Sama podejmie decyzję. Czasami nauczyciele w szkole też tak postępowali. Czekali, aż zrozumiesz, że nie możesz uciec i wyznasz wszystko. Tali odchrząknęła. Cicho, żałośnie. Przepraszam, zaczęła. Postać westchnęła głośno. O rany, hej, nie ma sprawy. Pewnie też cię wystraszyłam. Dziewczyna pochyliła się naprzód i skrzywiła, jak gdyby ona także była cała obolała od czekania tak długo. Światło padło na jej twarz. Ona też była brzydka.